Witajcie Tatrzańsko. Trasa na Przełęcz pod Chłopkiem to dla mnie najciekawszy szlak turystyczny w obrębie Morskiego Oka. Na szczęście nie wszyscy o tym wiedzą i podczas gdy na rysy tłum, na Chłopka można na ogół wejść w nieco luźniejszej atmosferze. Nazwa Przełęczy wzięła się stąd, że w grani Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego, opadającej na ową przełęcz, jest mała turniczka, która spod Morskiego Oka wygląda właśnie jak człowiek, czyli chłopek. Chłopek to określenie góralskie stosowane do tego typu turni, których w Tatrach jest wiele. Czasem wieczorem, kiedy się siedzi przed nowym schroniskiem pod Morskim Okiem, podziwiając kolory nieba przy zachodzie słońca, słychać co jakiś czas, że komuś się wyrwie. Patrz, patrz, tam ktoś stoi! Mruży wtedy oczy, aby lepiej widzieć i strzela palcem w przełęcz, ciągnąc kolegę albo koleżankę za rękaw. Wejście jedynym z rozsądnie możliwych szlaków, czyli z Palenicy Białoczańskiej do Morskiego Oka, a stamtąd na Przełęcz pod Chłopkiem. Powrót tą samą drogą. Nie byłem na tej przełęczy 2 lata. Poprzednio, kiedy byłem w ulewie i burzy, było o wiele ciekawiej niż dziś i naprawdę ekscytująco. Tym razem był to wyjazd jednodniowy, bez towarzystwa. Po pewnych perturbacjach autobusowych ostatecznie wyjechałem o godzinie 5:30 z Krakowa. Udało się jeszcze przed wakacjami wybrać w Tatry. Pora dobrze widoczna na parkingu w Palenicy, bo samochodów mało, ludzi na trasie do dorożek zwanych tu fasiągami sporo, później niewiele. Szedłem raczej szybko, bo zaplanowana trasa była dość długa. Po uzupełnieniu wody w schronisku miałem dla siebie pustą obwodnicę Morskiego Oka. Gnałem z nadziejami, iż chmurne spektakle widziane z dołu utrzymają się jeszcze jakiś czas. Jednak nic z tego. Chmury szybko nabrały zwyczajnego wyglądu. Dopiero koło Czarnego Stawu spotkałem kogoś. Na całkowitą samotność w górach nie mogłem jednak dziś liczyć, ponieważ w dalszej części trasy co rusz to mijały jakieś grupki turystów. W sumie idąc w górę minąłem może z 10 osób. Jak wspomniałem, widziane spod schroniska dynamiczne chmury nad Mięguszami niestety wkrótce się rozwiały. Świeciło słońce, a z nadrysów nadchodziła szara czapa. Szybko robiłem zdjęcia, bo mnich był póki co oświetlony idealnie, a kadr stamtąd mam dopracowany przez lata. Byłem w dobrej formie. Szedłem więc i fotografowałem. Śniegu było sporo, jak na przełom czerwca i lipca. Był to mocno zbity cukier, nieprzyjemny. Zalegał tam gdzie zwykle, a mięguszowiecki kocioł, Bandzioch, wyglądał wręcz zimowo. To tam kotłowało się wielu turystów, bawiąc się w letnich śniegach, a niekiedy z lękiem stawiając śliskie kroki i przebąkując o odwrocie. Sam Bandzioch zasługuje na dłuższą chwilę zatrzymania, bo to fascynujący obszar. Zresztą gdzie w Tatrach są inne miejsca? Ale są i miejsca szczególniejsze, właśnie takie jak to. Wejście w świat Bandziocha, czyli mniej więcej od Kolewy pod Chłopkiem, to tak jakby się badało historię Tatr, tą geologiczną historię Tatr. Bo Bandzioch, czyli jak ktoś woli dłuższe nazwy, Mięguszowiecki kocioł, to de facto kocioł polodowcowy.
Nawet jest tam coś na kształt lodowczyka. Znajduje się poniżej przełęczy pod Chłopkiem. Widać go dokładnie z morskiego oka. Ja go obserwowałem latami i wizualnie wydaje się zmniejszać. Chodzi o pokaźny płat śniegu, co nigdy nie topniał, zwany śnieżnikiem. Na starych fotografiach czy obrazach też zawsze jest, w tym samym miejscu. Nyka w swoim przewodniku opisuje, jak Krystian Zaręba w 1924 roku wszedł przez szczelinę brzeżną w głębsze warstwy owego lodowczyka. Pozwolę sobie zacytować. Stąpaliśmy po coraz stromiej podnoszących się do góry piargach, pod ładnym, regularnym sklepieniem zmieniającego się zielonkawymi barwami lodu. Długość jaskini wynosiła około 55 metrów, szerokość 4-5 metrów. Wysokość zaś była taka, iż można było iść cały czas, nie schylając się. Kształtem swoim przypominała ta jaskinia alpejskie groty lodowcowe. Tyle od Nyki. Nie wiem, czy teraz byłoby to możliwe, ale nikt nie mówi, że lodowce w Tatrach to przeszłość. Bandzioch może nie robi wrażenia swoją rozległością, ale na pewno przewyższeniem. Podchodzi prawie pod Kazalnicę. Rzeczywiście wygląda jak wielkie brzuszysko. W zimie ten kocioł i okoliczne żleby to miejsca niezwykle lawiniaste. Teraz jest lato, to lawin śnieżnych się nie boimy, ale kamieni już tak. Od Kazalnicy szedłem już sam. Na przełęczy pod Chłopkiem spędziłem ponad 40 minut. W tym czasie jeden dobrze wyekwipowany kolega dołączył do mnie na chwilę. Reszcie wystarczyła Kazalnica, bo powyżej było już i zimniej, i trudniej. Szczególnie nieprzyjemne były żlebiki powyżej Kazalnicy. Zwłaszcza, że twardy, zlodowaciały firm, zabetonowany kopiasto na nieprzyjemnym trawersie, groził zjazdem, tam gdzie nie chcemy. A jeszcze jedno miejsce wcześniej koło klamer, wypełnione podobnej klasy śniegiem. Ów zalegający tam w dużej ilości twardy śnieg nakazywał szczególną ostrożność. Takie warunki wystraszyły wielu i chyba słusznie. Warto było mieć nawet sprzęt zimowy, a ja nie miałem nic. Ale przez lata nauczyłem się chodzić bez żelastwa, więc wydawało mi się, że byłem względnie bezpieczny. Na przełęczy pod Chłopkiem było zimno. Zalegała szać, piękne, duże lodowe kryształy, ale kwitły też kwiatki. Widoki były słabe, bo krajobraz spowiła blada mgła, a słońce było gdzieś daleko i bardzo odizolowane. Niemniej popatrzyłem na słowacką stronę, na ledwo co widoczną groń baszt z górującym szatanem, na Koprowy Wierch i Chinczową Dolinę, jeszcze w śnieżnej szacie. Nie miałem czasu dłużej czekać na poprawę pogody, choć nikła nadzieja na to była. Z przełęczy pod Chłopkiem teoretycznie można wejść na Mięguszowiecki Szczyt Czarny. Dawno temu był nawet znakowany szlak. Albo zejść na słowacką stronę do Chinczowej Doliny. Nie jest to trudne, ale za to nielegalne, albo nie w pełni legalne.
Schodziłem więc jak Bóg, albo raczej TPN i słowacki odpowiednik TANAP przykazali. W lecie trzeba być grzecznym. Tak. Schodząc, posiedziałem na kazalnicy. Udało się wyczekać kilka momentów fotograficznych. Lubię stamtąd widok na Rysy. Przez chwilę pięknie podświetliła się wyżnia białczańska Przełęcz z wyśmienitym sąsiedztwem Żabiego Mnicha i Żabiego Szczytu Wyżniego. Żal, że nie można całkiem legalnie na nią wejść. Topografia jest tak czytelna. Na jakiś czas nad Czarnym Stawem pojawił się helikopter, co w Tatrach oznacza jakąś akcję ratowniczą. Jak się później okazało, tak było w istocie, bo na szlaku na Rysy zdarzył się wypadek. Dalsza wycieczka przebiegła możliwie szybko. Jeszcze tylko zatrzymanie w dość luźnym moku i ekspresowy zbieg do Palenicy. Później bus i autobus do Krakowa. Piękna, wymagająca i długa trasa zrobiona w dobrym tempie. Pogoda typowo letnia, może za wyjątkiem burzy, której nie było. Po drodze kilka akcentów podobnych do zimy, nadających kolorytu wyprawie w te szczególnie lubiane rejony Tatr. Zadziwiła mnie ilość ludzi na trasie. Chyba odwykłem od Tatr w tak zwanym sezonie letnim. I dobrze. Z górskim pozdrowieniem. Cześć!